Smart home nie chodzi o to, żeby komuś zaimponować, tylko żeby mieć fajny, inteligentny dom. Ale kiedy pierwsza, druga, trzecia, piąta osoba pyta: a co ty masz takiego fajnego na ścianie? Jak to działa? To wiesz, że mimo wszystko wybrałeś dobrze. Dzisiaj recenzujemy Nanolive Canvas, czyli najfajniejszy produkt oświetleniowy 2020 roku dla mnie, jeżeli chodzi o smart home. Zapraszam. Z tą ścianą, którą tutaj widzicie, był pewien problem. Ja chciałem tutaj piękny, wielki obraz kosmosu, bo poza rzeczami smart również uwielbiam kosmos i jego podbój, który mam nadzieję zadzieje się za naszego życia. No ale moja żona mówiła, że nie będziemy mieli gigantycznego obrazu na samym środku salonu. Ma być coś delikatnego. I Nanolive stwierdził, że rozwiąże nasz problem, wysyłając nam paczkę z sprzętem, w której było m.in. Nanolive Canvas. Czyli te oto tutaj panele świetlne, które przez całą recenzję dzisiaj będą się mienić różnymi kolorami, które Wam dzisiaj pokażę i którym wydaje mi się udowodni, że są jednym z ciekawszych elementów wystroju mieszkania. Ja osobiście, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tego typu panelach, to stwierdziłem: fajne, napisałem newsa, dobra, dalej. No bo co może być takiego ciekawego na ścianie? Poza tym nie wiedziałem za bardzo, jak mogłoby się to u mnie przydać. No ale jak już to dostałem, miałem to zrecenzować, więc stwierdziłem: dobra, spróbujemy. I zacząłem montować i tutaj widzicie efekt końcowy, który sprawia, że moje rachunki za prąd podskoczyły. Nie jakoś znacznie, bo to wszystko są LEDy, no ale mimo wszystko fakt, że to działa praktycznie non-stop, bo co chwilę znajduję jakieś różne ciekawe zastosowania. Mówi samo przez się oraz to, co Wam mówiłem, czyli nieważne, że mam inteligentne światła, wchodzisz i coś Ci się zapala, masz różnego rodzaju czujniki, roboty. Nie, każdy wchodzi, patrzy na to i mówi: o, a co to? A jak to działa? A czemu to się tak mieni? Więc o tym dzisiaj będzie ta recenzja. Jak sami widzicie, będzie pozytywna, bo ja naprawdę lubię to rozwiązanie, aczkolwiek nie jest tak prosto, żeby dojść do tego momentu. Więc zacznijmy od montażu. Zanim jeszcze przejdziemy do montażu, zapraszam Was do unboxingu Nanolive Canvas, który popełniliśmy, w którym pokazujemy Wam, co dostaniecie w pudełku, żeby móc dojść do takiego efektu końcowego. No to czas je otworzyć. Tutaj mamy takie białą nakładkę, gdzie jest pokazane tak naprawdę, czym one są. Z tyłu mamy kilka ilustracji. Podejrzewam, że z moimi 9 może być ciężko to uzyskać, ale tu już bliżej. No i co ma się znaleźć w środku, czyli 8 paneli świetnych, panel sterujący, 9 połączeń, jedno źródło zasilania i 28 taśm. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Tutaj mamy już opakowanie główne. O, patrzcie, jak to fajnie pisze: Please recycle me. No i ubuźka nawet, miło. Otwieramy. Dobra. Co znajduje się w środku? Instrukcja. O, nawet pokazane, jak sobie poukładać. Kilka przykładów. Dobra. Tutaj mamy panel. Powiem szczerze, że nie wiem, czy on jest świetlny, czy sterujący. Pierwszy raz je wyciągam. Ok, dwa wyglądają identycznie, czyli pewnie to są te świetlne. Powinno ich być 9. Dokładnie. To jest chyba sterujący, bo ma nakładkę taki. Z tyłu widzę, że ma trochę więcej elektroniki, czyli to jest pewnie ten panel sterujący. Dobra. No i do końca mamy pozostałe panele. W sumie 9. Tutaj patrzymy z tej strony. Więc tak. Mamy zasilacz. Spójrzcie, jaka w ogóle dziwna wtyczka. Taka trochę jakby miał do czynienia z lightingiem, tylko takim ultra płaskim. Pewnie, żeby je wpiąć bezpośrednio i nie wiem dlaczego, ale już któryś producent, który stwierdza, że zasilacz musi być w 2 częściach. Bo to są różne... Tutaj są różne wtyczki. Czyli może być i na naszą europejską, i na amerykańską, z tego co widzę, albo angielską. Ok. No to teraz już wiem dlaczego. I co jeszcze? Tutaj mamy te panele łączące, które trzeba będzie sobie wyłamać.
i 28 naklejek, którymi będziemy je przyklejać do ściany. No to czas iść się pobawić, czas zacząć montować to wszystko, żeby móc zobaczyć, jak to faktycznie działa. Zanim przykleicie pierwszy panel, powinniście się dobrze zastanowić, co chcecie mieć na ścianie. No bo jeżeli zaczniecie od tego, że zaczniecie przyklejać i kombinować na ścianie, efekt końcowy może być różny. W zależności od Waszej kreatywności, przy mnie pewnie byłby fatalny. Ja wolę mieć wszystko zaplanowane wcześniej. I tu na szczęście Nanolive przemyślał to i podszedł do tego w dobry sposób. Po pierwsze, na stronie Nanolive jesteście w stanie zobaczyć ileś potencjalnych podstawowych wzorów. Możecie tam wpisać, ile elementów Nanolive posiadacie, Nanolive Canvas w tym wypadku, i sama strona podpowie Wam, jakie wzory możecie ułożyć. To jest fajne, bo dzięki temu, jeżeli ktoś nie jest jakoś super kreatywny, ma gotowe wzory, to jest jeden z nich tutaj, który widzicie, które może sobie ułożyć. Pamiętajcie o tym, że Nanolive Canvas to jest jeden z kilku produktów Nanolive'a. Ich jest więcej i możecie je łączyć. Mamy takie mniejsze trójkąty, które możemy na przykład układać w tych miejscach. Mamy tak naprawdę kilka różnych paneli i tworzyć bardzo ciekawe wzory. Ale wracając do tego, co mówiłem, mamy stronę, gdzie dostajemy wzór i informację, jak go ułożyć. A teraz pytanie, jak to, co jest na stronie, przełożyć na ścianę? Tutaj znowu Nanolive podszedł do tego całkiem w porządku, bo mamy możliwość w samej aplikacji sprawdzenia, jak to wygląda na ścianie. Ja osobiście średnio byłem z tego zadowolony, bo u mnie bardzo fajnie to pokazywało na ziemi, niekoniecznie na ścianie, ale to może być efekt po prostu tego, że mam wszędzie białe ściany i aplikacja głupiała, ale jakby w teorii to wygląda w ten sposób, że wybieracie sobie wzór, wybieracie go sobie w aplikacji i nakładacie na ścianę, żeby zobaczyć, jak to będzie realnie wyglądało. Poza tym, w samej aplikacji to Wam podpowiada, gdzie powinny być łączenia. No tak jak widzieliście w unboxingu, a jeżeli nie, to krótko Wam opowiem. W zestawie mamy właśnie panele oraz takie krótkie prostokąty, które łączą poszczególne panele. Jeżeli nie znamy się jakoś na projektowaniu, to będzie nam ciężko tą ilością, która jest tych łączeń, zbudować wzór na bazie tego, tych wszystkich paneli. Więc tutaj Nanolive, gdy ułożymy dany wzór, podpowiada nam, gdzie powinny być łączenia. Dzięki czemu tą ilością tych połączeń i tych paneli jesteśmy w stanie zbudować dowolny wzór. Ważne jest, żeby zacząć to budować i zbudować sobie najpierw, tak powiem, na sucho. Na przykład na stole albo na podłodze, jeszcze nie na ścianie. Żebyście zobaczyli, jak ten wzór będzie wyglądał docelowo i żebyście sobie mogli zobrazować, czy to jest to, co chcecie. Bo gdy już to zaczniecie przyklejać, odrywanie tego może skończyć się różnie. To jest taśma dwustronna, mocna, żeby te panele się dobrze trzymały, przez co gdy oderwiecie dany panel, tak naprawdę możecie go oderwać z kawałkiem farby, tapety, no i zostacie z niezbyt ciekawym wzorem już na stałe, który będziecie musieli zamalować. Więc gdy już zrobimy tak, że mamy wybrany wzór, zaplanowaliśmy go sobie na podłodze, to wtedy zaczynamy przyklejać te elementy na ścianę. Moim sposobem, aczkolwiek to jest mój autorski, więc nie wiem, czy jakoś super dobry, robiłem to na zasadzie lustra. No bo cały wzór tak jak jest, ciężko jest obkleić taśmą i przykleić na raz. Mi się to nie udało, więc miałem odbicie lustrzane tego, co miałem na ziemi, z tym, co miałem na ścianie i w ten sposób podpinałem kolejne fragmenty tutaj na tą ścianę, żeby zbudować ten wzór. Teraz zobaczycie króciutki film, dosłownie kilka sekund, w którym wychodzimy od momentu pierwszego panelu do całego wzoru. Mamy już zamontowane panele, więc przejdźmy teraz do ich funkcjonalności, których jest naprawdę dużo. Tak jak Wam wspominałem, to są panele świetlne. Możemy oczywiście ustawić jeden kolor, nawet biały, i coś sobie nimi doświetlać, ale to byłoby strzelanie z armaty do wróbli. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to był taki element ciekawy wystroju, taki budujący sceny. To, co teraz widzicie, to jest
mienienie się kolorów. Czyli co chwilę mamy zmianę płynną kolorów i dzięki temu duża biała ściana jest już znacznie ciekawsza, coś się na niej dzieje. Te panele są w stanie właśnie zmieniać kolory, różne sceny kolorystyczne. Jesteśmy w stanie te sceny ustawić zarówno w aplikacjach Nanolive, jak i DOM, ale do tego przejdę później. Jesteśmy w stanie połączyć je z muzyką, o tym też Wam za chwilę pokażę. Jesteśmy w stanie je dotykać. To jest ekstra rzecz. Czyli jesteśmy w stanie sobie dotykiem tak naprawdę ruszać tymi kolorami. Cały czas coś tu się dzieje. Więc to jest naprawdę ciekawy efekt świetny. Za pomocą LEDów, za pomocą żarówek, czegoś takiego nie uzyskacie. Więc jeżeli chodzi o same funkcjonalności, tutaj są różnego rodzaju modele. Postaram się je troszeczkę uspokoić, żeby aż tak nie migały. Ustawię sobie jakąś następną scenę, która będzie spokojniejsza. Tutaj mamy panel sterujący, czyli mamy w zestawie przeważnie, w którym dostajemy jeden panel sterujący wszystkimi pozostałymi. Jeżeli budujemy już bardzo duże sceny, to potrzebujemy ich więcej, no ale tak naprawdę dla przeciętnego użytkownika jeden wystarczy. Co możemy tutaj zrobić? Możemy je włączyć i wyłączyć za pomocą tego przycisku. Możemy sobie je rozświetlać bardziej albo przyciemniać za pomocą plusa i minusa. Za pomocą tej strzałeczki uruchamiamy sobie kolejną zdefiniowaną scenę. Świetną teraz będzie właśnie las, czy nawet jeszcze coś ciekawszego, bo tutaj widzę, że zaczął wchodzić czerwony. Tutaj mamy kompletne pomieszanie scen. Jeżeli chcemy zobaczyć coś nowego, coś czego jeszcze nie widzieliśmy, albo po prostu chcemy, żeby coś innego się działo na ścianie. No i element takiej nutki tutaj, czyli te panele są w stanie na przykład uatrakcyjnić imprezę, bo działają trochę jak equalizer. Są w stanie pokazywać za pomocą kolorów to, co się dzieje w muzyce. To jest bardzo fajne, no bo mamy kolejny, tak naprawdę, jeżeli mamy całą ścianę albo nawet taki wzór i mamy imprezę, leci jakaś fajna muzyka, odpalamy tą funkcję i zaczyna się coś więcej dziać, tak? Czyli mamy tutaj na głównej ścianie różnego rodzaju wybuch kolorów. Ja teraz pokażę Wam to na jednej z moich ulubionych piosenek z męskiego grania. Mam nadzieję, że YouTube mi nie wytnie tego filmu, no ale zobaczymy. Podstawową aplikacją do sterowania panelami jest aplikacja Nanolive. To w niej właśnie możemy sobie sprawdzić, jak te panele ułożyć, jakie są wzory, jakie połączenia, ale jest tego znacznie więcej. Teraz widzicie główny panel mojego canvasa i mamy jakiś Now Playing Shuffle, czyli on sobie coś tam zmienia. Tutaj co mogę porobić w tej aplikacji? Mogę sobie oczywiście zmniejszać albo zwiększać jasność tych paneli dowolnie. Mogę sobie wybrać jedną ze scen i to jest genialna rzecz w tych panelach. Czyli nie tylko tak, że możemy sobie wymyślić sceny, ale mamy bardzo dużo predefiniowanych scen, czyli takich podstawowych, które dostajemy wraz z panelami, które możemy sobie ustalić. Więc możemy sobie zrobić na przykład prysznic meteorytów, deszcz meteorytów, czyli coś tu się ciekawego dzieje. Możemy sobie wrzucić coś spokojniejszego, jak właśnie las. Albo możemy sobie zrobić tryb romantyczny. To tych podstawowych scen jest naprawdę dużo. Poza tym, że możemy definiować swoje własne. Możemy sobie też określać, które są nasze ulubione. Możemy także stworzyć sobie playlistę. Playlistę, czyli wybrać poszczególne, na przykład zrobimy sobie playlistę, nowa playlista. Dobra. I wybieram sobie konkretne sceny, które mają po sobie następować. Układam je sobie kolejnościami.
stwierdzam, że jednak ma być taka kolejność. Ta scena ma trwać, dajmy na to, 30 minut. I jestem w stanie na przykład całą imprezę sobie w ten sposób zaplanować, że wszystko, co się będzie działo na panelach, jest wcześniej zaplanowane. Mogę sobie porobić tak, że jest loop, czyli one są zapętlone i będą bez końca tak działać przez ten okres 30 minut. Mogę też zrobić shuffle, jeżeli chcę je pomieszać, no ale jeżeli zależy mi na kolejności, to sobie wyłączam tą funkcję. Więc te sceny na panelach są naprawdę istotne. Poza tym mamy podstawowe ustawienia, tak? Czyli to, co Wam wspominałem, mamy możliwość gestów. I te gesty robią wiele różnych rzeczy. Czyli możemy sobie ustalić, co poszczególny gest na panelach będzie robił. Dajmy na to, że podwójne dotknięcie to jest łączenie albo wyłączenie. Czemu to nie zadziałało? O, proszę. Czyli mamy włączenie albo wyłączenie. Możemy sobie zrobić tak, że w ten sposób to będzie coraz jaśniejsze. A możemy sobie zmieniać sceny. Więc tych opcji jest naprawdę dużo. I wchodząc w tą aplikację mamy tak, mamy włącz, zwiększ jasność, zmniejsz jasność, następna scena kolorystyczna, następna scena rytmiczna, następna jakakolwiek scena i poprzednie sceny. Więc to wszystko możemy sobie dostosować do tych gestów. Możemy sobie także ustalić, to jest fajna rzecz, jaka scena z HomeKitu jest powiązana z danym panelem. Więc to, co widzicie w aplikacji, to jest idealne odwzorowanie tego, co jest tutaj. I na jednym z panelów sobie ustawiam, że chcę na przykład scenę, niech będzie dzień dobry. Tak, czyli podstawowa scena. Wstaję, albo dobranoc nawet lepiej. Wstaję i ustawiam sobie, że gdy dotknę tego panela, to wyłączą się światła w całym domu, zaczną zjeżdżać rolety, włączy się alarm. Więc to jest bardzo fajne, że każdy z tych paneli jest w stanie reagować na inną scenę z HomeKit. Więc tych opcji jest naprawdę sporo. Idąc trochę dalej, możemy sobie zrobić automatyczną jasność, czyli w zależności od tego, co jest w pomieszczeniu, czy jest jasno, czy jest ciemno, no to panele będą same dostosowywały swoją jasność do środowiska, w którym się znajdują. Mamy także opcję kalibracji kolorów. No to już są takie obecne podstawowe opcje na samym początku, kiedy chcemy je ustawiać. No i możemy także aktualizować nasze panele. Więc tak jak widzicie, aplikacja Nanolive posiada naprawdę sporo fajnych możliwości, ale nie jest jedyną aplikacją. Przejdźmy teraz jeszcze do aplikacji Dom. Jesteśmy teraz w aplikacji Dom. W aplikacji Dom pierwsza rzecz, która mnie naprawdę znowu pozytywnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o te panele, sceny z Nanolive'a przechodzą bezpośrednio do HomeKit. Czyli ja jestem w stanie, nie muszę ich w żaden sposób przepisywać, myśleć, zastanawiać się, którą aplikację. Po prostu Nanolive je przesyła. I ja z poziomu tutaj swojego domu ustawiam sceny, wszystkie te jak są w Nanolive. Ta synchronizacja pomiędzy tymi dwiema aplikacjami jest po prostu genialna. Mamy je wszystkie. To, co trzeba pamiętać, że one w pierwszej kolejności są po angielsku, więc tutaj widzicie, że część już sobie przetłumaczyłem. Gdy wejdziemy sobie w Canvas, jeżeli chodzi o jakieś dalsze ustawienia, to oczywiście mamy możliwość ustawienia konkretnego koloru, ale to nie do tego służy, więc ignorujemy w rzeczywistości, no ale możemy sobie porobić możemy wziąć je do automatyzacji. Czyli możemy ustalić, że na przykład mamy automatyzację właśnie romantyczną, czy tam scenę romantyczną i przygaszają światła, zjeżdżają rolety i właśnie włącza się ta scena. Albo mamy scenę imprezową, czyli uruchamiamy wtedy tą opcję, żeby nasze panele reagowały na muzykę. Albo mamy scenę praca, kiedy chcemy się skupić i wtedy ja na przykład lubię sobie puszczać tę scenę świetlną związaną z lasem. No,
Jest wtedy tak, nie wiem, spokojniej. Te panele świetne mają na tyle dobrą jasność, że doświetlają mnie, jak pracuję i są w stanie być jedynym źródłem światła. Teraz widzicie ich więcej, tak naprawdę, żebyśmy mogli nakręcić ten film, ale same w sobie one są dość jasne. Nanolive nie zapomniał również o Google Home. Co prawda ta integracja nie jest taka fajna jak z HomeKit, bo nie mamy dostępu do tych wszystkich scen, ale możemy na przykład sobie powiedzieć turn off the lights lub turn on the lights. Czyli jeżeli mamy jakieś sceny z Googlem, to również możemy do nich podpiąć panele Nanolive. Podsumowując, ja jestem oczarowany tymi panelami, tym co one potrafią. Tym, że faktycznie odmieniły tą moją białą ścianę, która się tutaj znajduje, że są naprawdę fajnym, ciekawym rozwiązaniem. Tak jak Wam wspominałem, wrzuciłem je do dużej ilości scen, działają praktycznie cały czas, w ciągu dnia, wieczorami, dostosowując się do tego, czego ja chcę, więc to jest fajne. To nie jest tanie rozwiązanie. To powinniście wiedzieć, to jest mimo wszystko produkt premium. Te panele swoje kosztują. Jeżeli byście chcieli zrobić całą ścianę, no to by kosztowało wiele tysięcy. Możecie poszukać na sklepach. My Wam proponujemy, żebyście zerknęli na sklep iCorner, gdzie możecie znaleźć te panele w dobrej cenie. No ale jakby to jest mimo wszystko produkt premium, ale też jego jakość wykonania, jego możliwości, integracje. To widać, że to nie jest coś, co się zepsuje po 2-3 dniach, tylko będzie z Wami na dłużej i będzie robiło wrażenie na każdym, kto wchodzi. Nawet więcej, ja jak mam jakieś wideokonferencje i widać je w tle, to jest zawsze, a co to jest za Tobą? Pamiętam jedno zresztą spotkanie, kiedy wszyscy chyba się po kolei pytali, co to tam w tle się mieni. Więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby stworzyć coś innego, ciekawego, mieć jakieś fajne rozwiązanie świetlne, Nanolive Canvas są po prostu genialne. Ja nie mam się do czegoś z nimi przyczepić, naprawdę. Mam już je 3 miesiące, więc mogę powiedzieć, że trochę się nimi pobawiłem. To jest taka recenzja trochę po dłuższym czasie, żeby zobaczyć, jakie będę miał z nimi do czynienia wrażenia. I naprawdę są genialne, szczególnie na przykład w okresie świątecznym, kiedy miałem choinkę Twinkly, która robiła piękne wzory świetlne. Tutaj te oto panele robiły dla mnie kominek wirtualny i to wszystko świetnie ze sobą współgrało, bo było wszystko połączone w HomeKit, więc naprawdę gorąco polecam ten produkt każdemu, kto lubi fajne oświetlenie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Trzymajcie się. Oczywiście lajkujemy filmy, subskrybujemy kanał, wchodzimy na SmartMe, wchodzimy do wszystkich 3 grup, no i uczestniczymy w konkursach, z których jest coraz więcej, więc na bieżąco nas śledźcie, a na pewno czegoś ciekawego się dowiecie. Dzięki, do zobaczenia.